Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czujesz to? Deflacja w Polsce jest największa w historii. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I dwa ogłoszenia. Zapraszam jutro w piątek o godzinie 20 na spotkanie w kawiarni Agere Contra oraz wszystkich do tego, żeby zapisywać się na XTB Investing Masterclass za miesiąc 17 listopada. Tam na dole w opisie jest specjalny link do tego, żeby to uczynić. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czujesz to? Deflacja w Polsce jest największa w historii. Ze względu na to, że dzisiaj poznaliśmy serię bardzo interesujących danych makroekonomicznych z Polski za wrzesień, warto się im przyglądnąć bliżej. Najważniejsze są oczywiście te twarde dane makroekonomiczne. Produkcja przemysłowa była niższa niż zakładały prognozy i widać bardzo wyraźnie, że jeszcze nie jest to ten czynnik, który teraz będzie napędzał nam wzrost gospodarczy, bądź też odbicie, ożywienie gospodarcze. Mamy także dane dotyczące wynagrodzeń. Były one niższe niż zakładały prognozy, ale te dane należy cały czas konfrontować z danymi o inflacji. Jako że inflacja teraz bardzo wyraźnie zmniejsza się, ta inflacja konsumencka, więc realne wynagrodzenia, czyli to tempo wzrostu wynagrodzeń pomniejszone o inflację jest coraz bardziej dodatnie i to właśnie tym kanałem ożywienie gospodarcze do naszego kraju będzie docierać. I jako że te nożyce będą się znowu coraz bardziej rozszerzały, więc jest spora szansa na to, że znowu kanałem konsumpcji będziemy napędzać wzrost gospodarczy w najbliższych kwartałach. Myślę, że te dane wkrótce staną się już naprawdę bardzo wyraźnie dodatnie, stąd też Polacy będą odczuwać te dane w sposób już taki namacalny w swoim portfelu. Ale tematem tego wpisu jest deflacja w Polsce, która jest największa w historii. No i pytanie, czy każdy z nas to czuje? Ponieważ poznaliśmy dzisiaj także dane o inflacji producenckiej za wrzesień. Wyniosła ona minus 2,8, czyli mamy deflację w ujęciu rok do roku, ale kiedy zobaczymy, że mieliśmy także za sierpień rewizję tych danych do poziomu minus 2,9, to można z bardzo dużą pewnością siebie stwierdzić, że deflacja w Polsce jest największa w historii i ten dołek był dokładnie w sierpniu 2023 roku. Dane jednoznacznie to pokazują na przestrzeni, odkąd są publikowane, i ten wykres w tle bardzo ładnie to pokazuje, że deflacja w Polsce jest największa w historii. Dno było ustanowione w sierpniu, no i oczywiście będziemy się temu przyglądać, co się dalej tutaj będzie działo, z powodu tego, że teraz będziemy te dane porównywać do tendencji, które będą na inflacji producenckiej w Europie, ponieważ tutaj ta zbieżność, korelacja między inflacją producencką w Europie i w Polsce jest bardzo, bardzo silna. Szczyt inflacji, bardzo dynamiczny szczyt inflacji producenckiej w poprzednim roku miał miejsce właśnie w sierpniu i wrześniu, więc teraz efekt bazy będzie coraz mniejszy, będzie coraz trudniej osiągać kolejne minima historyczne niskiego poziomu deflacji. A jak widzimy na kolejnym wykresie, najważniejszym czynnikiem, który teraz powoduje tempo wzrostu tej inflacji w Europie, jest zachowanie ceny gazu, a tutaj mamy raczej wzrosty niż spadki, więc naprawdę można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że dno deflacji, najmocniejsza, najsilniejsza deflacja miała miejsce w Polsce w ujęciu historycznym, właśnie miejsce w sierpniu 2023 roku i było to już prawie minus 3%. Przypominam, inflacja producencka, a nie inflacja konsumencka, żeby mieć pewność co do tego, o czym my teraz mówimy. Największa deflacja w historii, mówimy o deflacji dla ujęcia producenckiego i będzie się to przekładało, będzie ta relacja między inflacją w Europie i inflacją w Polsce. Będziemy obserwować, jak ta zależność będzie cały czas kontynuowana, więc przyglądajmy się także i obserwujmy wszystkie dane, które pojawiają się dla poszczególnych krajów, strefy euro i w Europie oraz oczywiście zbiorczych danych o inflacji producenckiej dla całej strefy euro. Więc pytanie, co dalej z tą deflacją? Moim zdaniem dno zostało już ustanowione, a teraz już będzie coraz trudniej utrzymywać
niskie poziomy, więc teraz z każdym kolejnym miesiącem efekt bazy będzie już sprzyjał temu, żeby wracać w okolice poziomu 0. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Jako że żyjemy teraz w sytuacji bardzo dużej podwyższonej zmienności, raz indeksy giełdowe rosną, inne surowce rosną, później spadają, więc warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji zachowują się profesjonalni traderzy i ten materiał naprawdę warto znać bez względu na to, jaki jest nasz staż na giełdach papierów wartościowych. On jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu oraz także zachęcam do zapisywania się na to fantastyczne wydarzenie, które będzie miało miejsce za miesiąc, 17 listopada, XTB Investing Masterclass. Naprawdę warto wiedzieć zdecydowanie więcej, a link do zapisów jest też podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. No i teraz przejdźmy do polskich aktywów, bo one także są teraz bardzo zachowują się interesująco. Euro-złoty, rynek złotego odbija od swoich wsparć w rejonie 4,40. Widać, że ta banda działa, ale teraz czynniki, które wywołują tendencję, to przede wszystkim wpływ wydarzeń zagranicznych. Dzisiaj jest dość spokojna sesja i czekamy na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Polskie obligacje teraz są na celowniku, ponieważ inwestorzy zastanawiają się, jakie będzie przełożenie globalnej tendencji wyprzedaży obligacji na zachowanie polskich papierów. I te rentowności znowu rosną i zbliżają się do średniej 200-sesyjnej. Przypominam, jest to bardzo, bardzo istotne miejsce, więc dla części inwestorów jest to okazja inwestycyjna. Natomiast będziemy się przyglądać, czy ten poziom zaczyna faktycznie znowu działać i te fluktuacje będą znowu w kolejnych dniach na korzyść popytu na ryzyko. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest dzisiaj pod wpływem korekty, natomiast najważniejsze w tym tygodniu jest to, czy uda się utrzymać nad poziomem 2000 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, to będą faworyzowane i to zdecydowanie scenariusze prowzrostowe, a widzimy, że do najbliższych oporów mamy jeszcze ponad 10% miejsca na swobodny wzrost i ja spodziewam się, że nawrót tendencji wzrostowej wystąpi. Daje temu scenariuszowi, przypominam, ponad 80% prawdopodobieństwa realizacji w terminie co najmniej do końca tego roku. No i teraz światowe papiery, światowe rynki finansowe. Zaczynam od bardzo ciekawych informacji, pokazujących, jak inwestorzy z Japonii i z Chin w ostatnim czasie sprzedają amerykańskie obligacje. Dodatkowo obserwujemy, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat Chińczycy pozbywają się amerykańskich obligacji i ten trend jest najmocniejszy od 4 lat. Naprawdę warto zwrócić uwagę, jak teraz inwestorzy z Azji pozbywają się amerykańskich papierów. No i oczywiście należy to wiązać z ryzykiem geopolitycznym. Natomiast z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach mamy największą sprzedaż chińskich papierów przez inwestorów zagranicznych, więc inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych i z zagranicy pozbywają się równolegle chińskich papierów, chińskich akcji, dlatego też moim zdaniem ryzyko geopolityczne jest na tych 3 ostatnich wykresach bardzo ładnie zarysowane, ale efektem tego, że jest taka wielka sprzedaż amerykańskich obligacji przez inwestorów z Azji, jest to, że te rentowności idą w górę. Odsyłam do porannego materiału, który jest podlinkowany w prawym górnym rogu, gdzie informowałem i pokazywałem, jaki jest bardzo duży teraz wpływ tego zjawiska wyprzedaży amerykańskich papierów na rynki światowe. Dlatego też bądźmy bardzo czujni, ponieważ rynek teraz patrzy, kiedy te amerykańskie obligacje przebiją historyczny poziom i psychologiczny poziom 5%. I wygląda na to, że jest ogromnie prawdopodobne, że to się stanie wkrótce. Jeżeli teraz mamy te rosnące rentowności amerykańskich obligacji, kiedy porównamy sobie te stopy zwrotu, które teraz są uzyskiwane na rynku obligacji ze stopą zwrotu, jaką jesteśmy w stanie uzyskać z inwestowania w sam indeks Standard & Poor, no to widzimy, że rentowność tych amerykańskich obligacji, które teoretycznie są pozbawione ryzyka, jest już teraz większa niż inwestowanie na rynku akcyjnym. Jako że tutaj mamy do czynienia przede wszystkim ze stopą dywidendy, pomijane jest w tym wykresie samo zachowanie cen akcji. Dlatego gdyby tylko posiłkować się tymi danymi pokazującymi stopę wolną od ryzyka, teoretycznie amerykańskie obligacje oraz stopę zwrotu z indeksu Standard & Poor, no to ci, którzy pisali ten artykuł na Bloombergu, sygnalizują,
że spodziewają się wyprzedaży akcji na Wall Street z powodu tego, że teoretycznie inwestorzy woleliby parkować swój kapitał w bezpiecznych aktywach, czyli w obligacjach, a nie w dość ryzykownych papierach, jakich są akcje. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Moim zdaniem wielkim mankamentem tego raportu jest to, że on nie uwzględnia właśnie potencjalnego wzrostu cen akcji. Ja przypominam, że już w tym roku indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych poszły wyraźnie w górę. Jesteśmy po roku ponad 20% wyżej na indeksie Standard & Poor. No i żeby być uczciwym, także to należałoby uwzględniać, ale na chwilę obecną w tym raporcie to nie zostało uwzględnione. Sam indeks Standard & Poor, jak widzimy, cofa się w rejon i będziemy prawdopodobnie znowu wkrótce testować to dolne ograniczenie kanału wzrostowego o rocznej historii. Wpływ zachowania amerykańskich obligacji na rynek akcyjny jest dość dobrze widoczny. Te wzrosty powodują spadki indeksów giełdowych, ale także zwracam uwagę, że pomimo tego, że te rentowności sięgają kolejnych ważnych psychologicznych poziomów, to nie prowadzi to do wyprzedaży akcji w Stanach Zjednoczonych. Tak jakby inwestorzy byli uodpornieni, już uwzględniali w cenach to, że te rentowności idą tak bardzo mocno w górę. Dlatego to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Czy naprawdę inwestorzy będą się przejmowali tym, że stopy procentowe wzrosły aż do tak wysokich poziomów, jak na tą rzeczywistość z ostatnich kilkunastu lat. Na kolejnym wykresie chciałbym przypomnieć, jaka jest bardzo duża zależność między zachowaniem teraz wskaźnika ISM dla sektora przemysłowego, a samymi indeksami giełdowymi. I ten wykres jest akurat bardzo optymistyczny. On koresponduje z tym wykresem, który pokazywałem parę dni temu, pokazującym, jaki jest wpływ tego wskaźnika na spółki cykliczne i defensywne. On bardzo ładnie pokazuje tą siłę, presję na rzecz ryzyka, jeżeli ten wskaźnik rośnie. Jako że teraz zbliżamy się do tego ważnego poziomu 50 punktów, więc jeżeli się okaże, że na początku nowego miesiąca dane pokazują, że ten wskaźnik przekracza ten poziom 50 punktów, to będzie to wyśmienita okazja i pretekst do tego, żeby mocniej jeszcze kupować akcje w Stanach Zjednoczonych. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie, dlatego jestem takim optymistą i to pomimo tych spadków chwilowych na indeksie giełdowym, pomimo wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, nie kupuję raportów na temat zagrożeń związanych z potencjalnym ryzykiem wzrostu rynkowych stóp procentowych. Myślę, że indeks DAX będzie się po prostu powielał to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, więc nie warto tak zbytnio analizować tego, co tam się dzieje. Natomiast kiedy rozpatrujemy jeszcze rynek rentowności amerykańskich obligacji, to równolegle trzeba patrzeć także na amerykańskiego dolara, który także od kilku dni pokazuje, że ta wcześniejsza korelacja, zbieżność zachowania amerykańskiego dolara i rosnących rentowności amerykańskich obligacji, ta korelacja, ta zbieżność powoli zanika. Powinniśmy być już bardzo głęboko poniżej ostatnich minimów, gdyby ta korelacja była zachowana. A teraz widać, że nawet nie jesteśmy w stanie przebić poziomu 1,05, a to także pokazuje, że ci inwestorzy, którzy pozbywają się amerykańskiego dolara, chyba raczej parkują swoje aktywa w Europie, ponieważ taka relatywna, coraz mocniejsza siła europejskiej waluty nam pokazuje, gdzie te przepływy finansowe są transferowane i moim zdaniem beneficjentem jest tego strefa euro. Ciekawa waluta, ciekawa para walutowa, czyli dolar-jen i wygląda tutaj na tym wykresie, który teraz obserwujemy, że wzrosty pary dolar do jena sprawiają, że ta spekulacja na rzecz gry na umocnienie jena japońskiego wiąże się z coraz większymi kosztami. Bardzo ładnie to widać, to ponieważ także ta korelacja między zachowaniem rentowności a jenem japońskim występowała w ostatnich miesiącach i w ostatnich tygodniach, więc gdyby się cały czas posiłkować tym, co się dzieje na amerykańskich rentownościach, więc można by zakładać cały czas wzrost wszystkich par związanych z jenem. No i zobaczymy, czy tak się stanie, ale część inwestorów zakłada, że poziom 150 na parze dolar do jena wywoła jednak mocniejszą korektę spadkową. Inwestorzy będą grać na podwójny szczyt, no i wkrótce się przekonamy, czy ta strategia, czy to nastawienie się spełni. Rynek surowcowy to złoto. Rynek dyskontuje ryzyko geopolityczne, stąd jesteśmy na takich wysokich poziomach. Jeżeli będzie eskalacja konfliktu teraz na Bliskim Wschodzie, to w takiej sytuacji cena złota powinna sięgnąć poziomu $2000 i poziomów jeszcze zlokalizowanych wyżej,
korelacja złota i ze srebrem sygnalizuje, że i srebro powinno pójść w górę. Obserwujmy także zachowanie ceny miedzi, ponieważ jesteśmy znowu w czasie sekcji o niewielkiej zmienności, ale najbliższy nawet, ale ważny opór nie jest w stanie być pokonany, więc to jest sygnał raczej sprzyjający w krótkim terminie z negatywnym scenariuszem niż pozytywnym, ale ten poziom jest bardzo bliski, w każdej chwili może być przełamany. No i ropa naftowa, która także dość wyraźnie ślizga się po tym najszybszym, ale ruchomym oporze. No i na chwilę obecną nie widać na razie jednoznacznych prowzrostowych sygnałów, więc część inwestorów cały czas wykorzystuje to podbicie do tego, żeby sprzedawać ropę naftową, licząc na to, że ona wkrótce wyraźnie spadnie. I na koniec rynków zagranicznych Bitcoin. Bitcoin z powodu tego, że on także jest w dość ciekawym miejscu. Przypominam, rejon 28 tysięcy dolarów to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. I od tego, co się będzie działo względem tej średniej, będą zależały perspektywy dla Bitcoina. Utrzymywanie się nad sprzyja scenariuszom prowzrostowym, a poniżej scenariuszom prospadkowym. Jako że ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o popyt na ryzyko w ujęciu następnych tygodni i miesięcy, więc spodziewam się raczej wzrostów niż spadków tej najbardziej popularnej kryptowaluty. No i teraz odpowiedź na pytanie z tego materiału z ostatniego shorta. Które centrum finansowe w Europie jest największe? I teraz na tym krótkoterminowym wykresie z ostatnich miesięcy widzimy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy większym centrum finansowym w Europie był Paryż niż Londyn, ale w ostatnich dniach znowu zaczyna się to zmieniać i to Londyn znowu staje się największym europejskim centrum finansowym. A na wykresie długoterminowym widać, jak bardzo wyraźnie skurczyła się przestrzeń przewagi Londynu jako centrum finansowego świata względem Paryża i ten Paryż dogonił Londyn, jeżeli chodzi o siłę swojego rynku i w ostatnich miesiącach była przewaga Paryża nad Londynem, więc widać ewidentnie, jak ten Brexit tutaj się po prostu nie udał i ten czynnik, który w ostatnim czasie zmniejszył przewagę Londynu nad Paryżem, doprowadził nawet do przewagi Paryża nad Londynem, jest jednoznacznie wskazywany. Widać to po prostu na tym wykresie jak na dłoni. No i oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam w tym miejscu do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najważniejszy materiał, który naprawdę warto znać, jak myślą profesjonalni, zawodowi traderzy w tej sytuacji, która jest teraz dużej zmienności, ciekawych impulsów trendowych. Naprawdę warto się z tym materiałem zaznajomić i oczywiście także zachęcam, żeby się zapisać tam na dole. W komentarzu jest specjalny link na wydarzenie, które będzie miało miejsce 17 listopada, czyli XTB Investing Master Class. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam. Cześć!